Siemanko, witamy z Bacalar, naszej ostatniej miejscówki, którą odwiedzamy podczas naszej podróży po Meksyku. Jutro 6 rano ruszamy już w stronę Belize. Jesteśmy w samym centrum Bacalar. Ogólnie każdy mówił, że najlepiej zatrzymywać się przy samej lagunie. Zresztą do laguny też mamy bliziutko, ale my przy samej lagunie się nie zatrzymywaliśmy ze względu na to, że musieliśmy zostać tutaj 2 noce, a mamy tylko 1 dzień, także trochę bez sensu. A tam noclegi są dużo droższe niż właśnie tu, gdzie mieszkamy teraz, czyli w centrum, przy placu. Patrzcie, jaki ziomek się z armaty wystaje. No przekozak. Kartele w Meksyku to potężne organizacje, które od lat kontrolują ogromne obszary kraju. Toczą zacięte walki o wpływy, co prowadzi do przemycania dużych ilości substancji na rynki światowe. Ich siła opiera się na przemocy, korupcji oraz sieciach nielegalnych interesów, które mają wpływ na wiele aspektów życia w różnych regionach. Konflikty między tymi grupami przyniosły tysiące ofiar, stając się jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego Meksyku. W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w temat karteli w Meksyku, który od lat budzi grozę. Opowiemy o ich potędze, wpływach i brutalności, które odcisnęły piętno na całym kraju. Będziemy mówić nie tylko o największych graczach, ale także o tym, jak ich działania wpływają na życie zwykłych ludzi oraz na wizerunek Meksyku na arenie międzynarodowej. To opowieść o przestępczości, korupcji i walce o władzę, której skutki widać na każdym kroku. Gotowi, by poznać ten mroczny świat? Zaczynamy. Ostatni dzień w Meksyku. A co sportowe świry robią? Tak jest. Idą na siłkę. Trzeba poćwiczyć. Trening, pamiętajcie, bardzo ważny. Wiele osób się pyta, jak wygląda mój trening na siłowni w podróży. Robię super serię. 5 ćwiczeń, każda inna, każde po 20 powtórzeń, czyli w jednej serii wykonuję 100 powtórzeń na 5 różnych partii ciała. Robię taki trening, plus do tego oczywiście dokładam sobie brzuch. Brzuch staram się robić na każdym treningu. Wiadomo, kratka na brzuchu musi być. Plus dodatkowo robimy codziennie minimum 10 tysięcy kroków. Teraz w tej podróży, odkąd jesteśmy od ponad miesiąca, wozi nam po 20 tysięcy kroków dziennie. Także to traktujemy też jako dodatkowe cardio. No i tak to wygląda. Jeżeli nie ma okazji iść na siłownię, to robię trening w pokoju. Robię 8 serii, po 3 ćwiczenia, każdy po 25 powtórzeń, czyli 25 pompek, 25 brzuszków lub minuta, półtorej planka i 25 przysiadów. 8 takich serii, czyli po 200 powtórzeń w godzinę. Tak wygląda. Forma jest cały czas dobra. Idę dalej ćwiczyć. Będziemy się ogarniać, bo spocenie jesteśmy, jak nie wiem, wiecie, tu jest duża wilgotność, bardzo ciepło i siłka taka otwarta, bez klimy i bez wiatraków, także się trochę spociliśmy. W ogóle tutaj my jesteśmy, nie wiem, przed jakimś sądem mieszkamy albo coś, ale rano to tu stało 3 samochody wojskowe chyba z karabinami na górze, każdy z 10 czy 15 wojskowych. Chyba sądzili kogoś. W ogóle co do tego tematu, dobra, to zaraz w sumie, bo za dużo ludzi tutaj słyszę, a to są międzynarodowe słowa. Na wejście do naszych domków, patrzcie, co są te banany, te platanos. To są tylko takie, które można sobie smażyć, bo tak do normalnego jedzenia to one się nie nadają, bo są twarde i niedobre, ale jak się usmaży, to już są całkiem spoko. W takim miejscu mieszkamy. Nie ma tu po prostu nikogo oprócz nas. Na 10 pokojów tylko my zajmujemy jeden. Niecałe 200 zł za 2 noce. I dodatkowo jeszcze musicie wiedzieć o tym, że tutaj właśnie znaleźliśmy po 100 mniej więcej, ale jak już byśmy przeszli pół kilometra dalej nad lagunę, to już ceny 3 razy wyższe. Elektrolity i witaminki po siłowni trzeba zjeść. Właśnie to się ostatnio użyło, że są puste opakowania. Nie wiem, co to za głupota w ogóle, ale wcale nie. I co, kochani, idziemy się opalać? No dobra, ale to idziesz taki nieogolony? Ty fakt
Faktycznie, no, trzeba się ogolić. Dobrze, że mam nowego SHAF 2. Nową maszynkę SHAF mam cały czas przy sobie w podróży. Jedno naładowanie wystarczy na parę miesięcy. Można zobaczyć stopień naładowania, latarka, ale co jest najlepsze w nowym modelu? Przede wszystkim to, że jest trymer. Trymer elegancko sprawdza się do miejsc intymnych, nie zacina, a to jest naprawdę bardzo, bardzo duży plus. Wasze kobiety polubią to, jakie wszystko jest fajnie wygląda. Dodatkowo teraz ja muszę się wgolić, ruszamy na plażę. No, wszystko elegancko wygolone, także jestem gotowy, żeby iść na plażę i się poopalać. A wy pamiętajcie o tym, że na hasło Wojownik20 możecie kupić maszynkę SHAF 2 ze zniżką 20%. Na dole macie link. Oglądajcie dalej. Temat, który na pewno trzeba poruszyć, to jest właśnie to, jak tutaj wygląda z kartelami. Jak każdy wie, Meksyk jest najbardziej chyba z tego znany. Od 2006 roku wybuchła tutaj wojna po prostu między kartelami, a rządem, a wojskiem. Oczywiście takim jednym z najbardziej znanych przywódców największego na świecie w ogóle kartelu narkotykowego oczywiście, który przemycał cały czas setki ton kokainy, metamfetaminy, marihuany, a także od paru lat też fentanylu. Jest oczywiście El Chapo, znaczy był w sumie, bo teraz od 2019 roku siedzi w amerykańskim więzieniu. Został skazany na dożywocie plus 30 lat. Wiecie, po śmierci jeszcze 30 lat sobie odsiedzi. Problem? Oczywiście Ukrainie są, wiadomo, bardzo duże dochody do kraju i tak dalej, ponieważ takie kartele zarobiły miliardy dolarów na tym, że po prostu swoimi szlakami przemytniczymi przemycały narkotyki do USA. Dwoma największymi przywódcami właśnie był El Chapo i El Mayo. El Mayo był trochę mniej znany, ale to podobno on stał tak naprawdę na czele kartelu Sinaloa. No, El Chapo i El Mayo byli założycielami tego kartelu. Pomyślcie sobie, że El Chapo rządził 30 lat kartelem. 30 lat. Oczywiście, wiadomo, wszystko tak naprawdę zaczęło się w Kolumbii. Za czasów Pablo Escobara oczywiście i tak dalej. I każdy zna to z tamtych regionów. Ale po upadku Escobara i po upadku właśnie wszystkich bossów karteli z Kolumbii, większość interesów, praktycznie wszystkie przeszły tutaj. Oczywiście tam też cały czas się to dzieje, ale z tego co wyczytałem, nie wiem jak jest naprawdę, ale z tego co wyczytałem, to wszystko co jest tam produkowane i tak dalej jest przemycane tutaj, czyli do Meksyku. No i kartele z Meksyku już zajmują się przemytem tego do Stanów Zjednoczonych. Jest to tak niesamowicie zorganizowane, że aż po prostu szok. Powiem wam, że troszkę się teraz zacząłem interesować tym tematem, żeby parę rzeczy wam fajnych powiedzieć w tym odcinku. Normalnie głowa mała, jak to wszystko działa. Serio. Pablo Escobar i Joaquín El Chapo Guzmán to dwaj najsłynniejsi baronowie narkotykowi w historii. Escobar, znany jako król kokainy, założył kartel z Medellín i w latach 80. kontrolował znaczną część globalnego rynku kokainy. Jego imperium uczyniło go jednym z najbogatszych ludzi na świecie, jednak jego działania przyczyniły się do śmierci tysięcy osób, a Kolumbia stała się jednym z najniebezpieczniejszych miejsc. El Chapo był przywódcą kartelu Sinaloa, który jest jednym z najpotężniejszych karteli w Meksyku, zajmującym się przemytem różnych substancji. Zyskał rozgłos dzięki spektakularnym ucieczkom z więzienia, w tym jednej przez tunel wydrążony pod prysznicem. Obaj mieli ogromny wpływ na handel substancjami na całym świecie i stali się symbolem przemocy związanej z tym rynkiem. I wjeżdżamy właśnie na Los Rapidos Lagoon. Zaraz zobaczycie, co to za piękne miejsce. No i jesteśmy. Za dojazd tutaj trzeba było zapłacić 200 peso. Ustaloną cenę tam mają wszyscy, także tyle trzeba było zapłacić. I tutaj wiemy, że wejście kosztuje kolejne 200 od osoby. A co nas dzisiaj czeka? To jest ten moment, To który jest się to, najbardziej gdzie będziemy rozsiewa. nagrywać. Nie no, szok będzie po prostu. Już się nie mogę doczekać, aż wam to pokażemy. Chodźmy, bo jest piękna pogoda. Tak. No, na początku bierzecie sobie tutaj, dostajecie oczywiście kamizelkę. Jak możecie zobaczyć, ludzie w kamizelkach. I płyniecie sobie po prostu z nurtem rzeki. Takie kolorki.
Ale my bierzemy kajak, nie czekamy. Kajak, ja nie chcę tak normalnie. Nie lubię. Wow. Ej, poczekaj, chodź tu, zrobię ci tu fotę. Wow. A tu ogólnie możecie sobie zjeść, napić się, żebyście wiedzieli. 40 zł wejście od osoby. O, to jest miejsce do skakania, to idę też zobaczyć od razu. Los Rapidos, tak się to nazywa. Piękne miejsce. Bardzo chciałem tutaj przyjechać. Ale i tak to, co zobaczycie z drona, to wygra wszystko. To wam gwarantuję. Bardzo dużo takich filmików widziałem. I no, inna liga po prostu. O, tutaj się idzie po prostu. Tam sobie idziecie. I nurt rzeki was ściąga. 400 metrów podobno tak się płynie z nurtem. Nie wiem, czemu mówię, ale ta rzeka ma 7 odcieni koloru. Dawaj, dawaj! Jak wam się to podoba? Po prostu niesamowity widok. Warto przyjechać, zobaczyć. Patrzcie, czyściutka woda. Ale dobry czas po prostu mieliśmy, bo teraz już, patrzcie, się całe niebo zachmurzyło. Także mieliśmy farta, ale płyniemy dalej. Jestem po prostu zachwycony tym miejscem. A ty? Ja też. Pięknie jest. Nasz ostatni dzień w Meksyku. Naprawdę się zrobił niesamowite. Rano było tak słabo. Mówimy, kurde, no 2 najładniejsze miejsca, takie, które chcieliśmy zobaczyć, czyli Holbox i tutaj mówię, no jak się nie uda, no to co? Słabo. A się udało. A Holbox to nie wina wyspy, tylko po prostu tego, że był huragan. Wina hotelu. I wina hotelu, że nas oszukali. Żeby nie było, że tylko Ala wiosłuje. To na sekundę wysuje też Piotrek. Wcale nie. Żeby tutaj sobie przyjechać, bo pewnie jak ktoś przyjedzie do Meksyku, teraz będzie chciał myśleć po tym filmie, żeby wpaść tutaj, zobaczyć to, co bardzo polecamy oczywiście. No to z Tulum jechaliśmy tutaj 3 godziny. Z Playa del Carmen będziecie jechać 4, z Cancun będziecie jechać 5. Wiadomo, jak już jechać tutaj, to trzeba zostać na noc, żeby od rana to wszystko mieć. Ale autobusy jeżdżą często, także bardzo warto, bardzo. A jeszcze później wam pokażemy dalszą część, ale zobaczymy, jak się będzie układało. Ty, w ogóle patrz. Nikt na mnie zwrócił uwagi, a znaczek jest. No widzisz, mówiłam ci. No faktycznie. Są pełne miejsca na świecie, gdzie naprawdę, mimo tego, że nawet widzieliście już dużo, to i tak naprawdę wam się tak podobają. No i właśnie dla mnie takim miejscem jest Los Rapidos, Bacalar. Ale w ocenie 10 na 10 10. źle. 11,5. Do osób, które nigdy nie były w Meksyku. Powiedzcie mi, czy przypuszczaliście potem, jak zobaczyliście nasze odcinki, że Meksyk jest tak piękny? Bo założę się, że wielu z was nawet o tym nie wiedziało. Ja byłem 3 razy, to wiedziałem, że jest piękny. Ale za pierwszym razem też byłem bardzo zaskoczony. A tutaj to miejsce, czyli Bacalar, Los Rapidos, to było dla mnie coś wyjątkowego ze względu na to, że ja tu nigdy wcześniej jeszcze nie byłem. Także jak jechałem tutaj, zobaczyłem piękne słońce i wiedziałem, jak będzie wyglądało, to po prostu moje emocje były tak duże, że szok. Się udało. Macie taki fajny podest. 400 metrów się nim idzie. W drugą stronę już wracamy. No i sobie spływacie z nurtem.
Czekaliśmy tutaj, zastanawialiśmy się. Spoko, przyjedziemy tu luzik, ale jak stąd wrócimy? Ja mówię, na pewno taksówki będą stały jakieś. To przecież popularne miejsce. Nie ma ani jednej. Transporty de person. O, popatrz, to jest jakieś transporty. Może oni jadą do centrum. Dobra, tu macie ceny wycieczek. To tyle samo nam w domie mówiła, że to będzie kosztowało. Dobra. Ale turno? Tur, ja. Przywiózł nas pan w takie miejsce, tutaj zaraz zobaczymy, bo stąd pływają. Tak super, nas tu przywiózł. Pamiętajcie, że na to jezioro, tą lagunę, nie wejdziecie sobie tak po prostu, gdzie wam się podoba, bo na większości jest otoczona po prostu przez hotele i teren prywatny. Także żebyście o tym wiedzieli. Są miejsca, gdzie można to zrobić. No właśnie tutaj, gdzie my jedziemy mniej więcej. Pokażę wam jeszcze tyle jak, a później wrócimy do tematu odcinka. Z względu na to, że chcemy teraz wykorzystać tą pogodę, która jest i się kończy. No i tutaj możecie zobaczyć. To jest takie warte? No właśnie też się zastanawiam, czy to jest w ogóle warte tego, żeby zapłacić za to 200 zł prawie. Ciekawe, czy właśnie przez tą pogodę, bo popatrz, jakie tam chmury też idą. I ta woda mi się wydaje, że już nie będzie miała takiego koloru. Że ona tutaj w ogóle nie ma koloru praktycznie. Nie no, coś tam, popatrz. Przybijają się różne te kolory tego niebieskiego. Ogólnie tutaj ma być 7 różnych kolorów niebieskiego, ale to wiecie, jak jest... Chyba, że to się gdzieś dalej jeszcze płynie może. No właśnie, no Bo może jeżeli tak to być. tylko tutaj zapytajmy może. Nie no, mi się wydaje, że to się gdzieś płynie, jak to 2 godziny ma być. To na pewno. Tutaj mamy czekać na pana właśnie, który nas zabierze. Jak słońce wyszło, to wygląda No. przepięknie. Nie no, będzie. Będą te kolorki, tylko niech się ten pan ruszy, żebyśmy przed deszczem zdążyli. Tutaj w sumie teraz jak patrzę się przed siebie, to widzimy parę odcieniów niebieskiego. Tylko te na górze trochę nie tak jak chciałbym widzieć. Niestety już takie chmury idą, zaczyna tak wiać. Musimy się stąd zabijać. Uciekaj! Złapało nas! Dobrze, że nie popłynęliśmy. Z polecajki. Chciałem sprawdzić jedzonko. A, sprawdzimy? A, sprawdzimy, dobra. Myślałem, że to zamknięta brama. Ale dobra, tu. No cóż, jak pada, nie ma co zwiedzać, to trzeba trochę inaczej sobie po meksykańsku radzić. Koronieczka. Wasze zdrówko. Ostatni dzień w Meksyku. Ale już pozalewało. Znalazłem takie dane. Nie wiem ile w tym prawdy, ale podobno odkąd zaczęła się tutaj ta cała wojna z kartelami, podobno od tego czasu wojsko, policja i tak dalej
Zabija już prawie około 1 miliona osób, po prostu, którzy byli zamieszani. Ponad 120 000 ludzi, czy 125 000 ludzi jest zaginionych. Wyobraźcie sobie to. I to podobno jest tak, że rząd też przymyka na to oko i nie przyznają się do tego, że tak jest w ogóle. Ze względu na to, wiadomo, żeby nie tracić jakiegoś tam poparcia. No ale tak to się dzieje. Straszne i wielu pewnie sobie pomyśli, że to nie jest, na pewno nie jest tak ciężko walczyć, po prostu można ich pozamykać do więzienia. Wyobraźcie sobie, jak jest taki policjant albo wojskowy. Przyjeżdżają do niego z kartelu Sicarios, czyli zabójcy, i mówią, że albo idzie na układ z nimi, albo zabiją mu żonę, dziecko, matkę itd., itd. Co on ma zrobić? Co wy byście zrobili na jego miejscu? On ma po prostu jeden wybór tylko. Naprawdę straszne. Takie rzeczy się dzieją. No ale się dzieją. Kartele w Meksyku to jedne z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych organizacji przestępczych na świecie. Najbardziej znane z nich to kartel Sinaloa, kartel Jalisco Nueva Generación oraz Los Zetas, które kontrolują znaczną część handlu substancjami i międzynarodowego przemytu do Stanów Zjednoczonych. Te organizacje nie tylko zajmują się handlem substancjami, ale również angażują się w inne formy przestępczości, takie jak pranie pieniędzy, porwania i przemoc na szeroką skalę. Konflikty między kartelami oraz ich starcia z rządem meksykańskim prowadzą do tysięcy ofiar, w tym niewinnych cywilów. W ciągu ostatnich 2 dekad przemoc związana z tymi grupami przekształciła wiele regionów Meksyku w niebezpieczne obszary. W ogóle co to El Chapo? To w 2019 roku Netflix zrobił serial o nim. Tam jest dużo rzeczy pokazanych dokładnie. Dużo, wiecie, troszkę zmienionych. Ale wyobraźcie sobie, jaka to była persona, że taki Netflix zrobił o nim serial. W ogóle jak trzeba być bezwzględnym człowiekiem, takim, który sieje strach wśród ludzi, że gościu, który był tak naprawdę malutki, znaczy niski, przez 30 lat kierował największym kartelem na świecie, totalnie największym. 1000 ton przemytem, 30 lat. I dodatkowo był mistrzem ucieczek z więzienia. Kolejna sprawa. Pomyślcie to, jak trzeba siać strach wśród ludzi, wśród rządu, wśród wojska, policji, po prostu wszystkich, żeby kierować największym kartelem narkotykowym na świecie, największym w dziejach w ogóle historii, bo podobno to, co robił Pablo Escobar, przy tym, co robił El Chapo i El Mayo, to jest po prostu tyle. Oczywiście Escobar był najsławniejszy, bo przede wszystkim on to zaczął, wiecie, przed kartelem z Medellin i wszystkimi tymi, które tam były w Kolumbii, czyli z Bogoty, z Cali i tak dalej, ale Escobar stał na ich czele. Nie było takiego czegoś wcześniej. On to zapoczątkował. No ale później, jak skończył karierę, to właśnie zaczęło się to w Meksyku. Na dużo, dużo większą skalę. Ale wracając do tego, co chciałem wam powiedzieć, to wyobraźcie sobie, jak trzeba siać strach, żeby być 30 lat na szczycie kartelu. Nikt was nie zabije. Nie zamknęli go. Znaczy później już go zamknęli oczywiście. Próbowali nawet parę razy, ale uciekał i później to już, wiecie, ekstradycja. Jest teraz w amerykańskim więzieniu. Ale do tego czasu, jak trzeba być po prostu poustawianym, że 30 lat możecie to robić. Nikt
jak już się zaczęły kłopoty, to że nikt z najbliższych na przykład go nie wydał. Podobno za wydanie El Chapo była nagroda $15 milionów. Wyobraźcie sobie to. Znalazłem teraz nowe informacje na temat tego, kto teraz rządzi w Meksyku. Kartel Sinaloa jest największym kartelem, oczywiście. Też pewnie przemysł najwięcej i tak dalej. Ale podobno rządzą tutaj Los Zetas. Jest to najlepiej uzbrojony kartel. I znalazłem takie filmiki, gdzie jak pokazywali, jak wyglądają ich po prostu żołnierze, ich sicario, tak jak można powiedzieć, to na początku myślałem, że to jest, wiecie, jakieś tajne, znaczy nie tajne, tylko specjalne jednostki armii meksykańskiej. A to był kartel. Szacuje się, że kartele z Meksyku co roku przemycają towar za 64 miliardy dolarów. Żeby nie było, nie złotych, dolarów. Sobie wyobraźcie, jakie to są pieniądze. To jest po prostu na taką skalę, że wiele osób, które po prostu nie wiedzą, jak to działa, nie interesują się tym, to nawet sobie nie są w stanie tego wyobrazić, jak to wszystko działa. Wiecie, dlaczego tutaj te kartele mają łatwiej niż te, które były z Kolumbii? Ponieważ Kolumbia musiała kombinować cały czas, jak przemycać to. Wiecie, co tutaj na przykład jest w Meksyku? Też widziałem filmy, że oni pod granicą, Meksyk graniczy oczywiście z Ameryką, pod granicą budowali na przykład tunele i to takie tunele, w których przejeżdżały całe ciężarówki z towarem po prostu. No po prostu, jak sobie to wyobrazicie, to da się łatwiej przemycić towar, po prostu nie rzucić go na ciężarówkę i przejechać tunelem i cyk, są w Ameryce. No i przeszła ulewa, idziemy właśnie zanieść pranie, bo jutro jedziemy do Belize. Na granicy 100% będziemy przeszukanie mieli, prawda? Tak, ja się śmiałam, że z Piotrkiem to zawsze jest przeszukanie. On ma na czole napisane przeszukajcie mnie. No niestety, nie mogę zaprzeczyć, bo tak jest. Także idziemy wyprać nasze śmierdzące rzeczy. Tak, żeby nie było. Tak, żeby nie było. Obciachu, Tak. jak będę przeszukiwać. Bo będzie ktoś otwierał nasz plecak, a tu jak buchnie smrodem. Także lepiej iść wszystko wyprać. Trochę popadało, trochę syfu jest. I od razu inny klimacik miasta. Tutaj ogólnie, tak żebyście wiedzieli, jak przyjeżdżacie do Bacalar, to wiadomo, to laguna, jeziory i tak dalej, wszystko piękne. Ale samo miasto jako miasto to szału nie robi. Zwykłe miasteczko małe. Ale jest klimacik. No klimacik jest, no. Nam się podoba. Ale co jak co, ale trzeba mi przyznać, że murale w Meksyku to robią tak piękne. Talent do tego mają. Pewnie te wszystkie murale w Miami na tym No to Weymouth to pewnie Meksykanie też namalowali. Ale syf jest. Będzie trzeba umyć klapki. Tak w ogóle, co do Frida Kahlo. Sprawdzaliśmy taką listę najbardziej popularnych Meksykanów. Frida Kahlo jest numerem 1. Tutaj ktoś masaż drutem. No, słabo to jest otoczone. To już w takim Pakistanie, jak byliśmy, to było dużo bardziej ogrodzone. Tutaj musicie wiedzieć, że tutaj w ogóle Riviera Maya, te całe Yucatan, to wszystko i tak dalej, to są, nie można powiedzieć 100% bezpieczne, ale to jest bezpieczny rejon tego Meksyku. Wiecie, tu są najbezpieczniejszy przede wszystkim. Wiecie, tu przyjeżdżają turyści. Tutaj wszystko, ci ludzie, którzy rządzą Meksykiem, oni też trzymają porządku tego, żeby turyści tu chcieli przyjeżdżać, ponieważ kartele też mają hotele, mają całe resorty i tak dalej, i tak dalej. Przecież wiecie, oni gdzieś te pieniądze wszystkie inwestują. Także im też zależy na tym, żeby ludzie do Meksyku przyjeżdżali na wakacje, bo to dla nich są dodatkowe pieniądze. Tak w ogóle przeczytałem też, że 90% dragów, które trafiają, właśnie nie wiem, czy które trafiają, czy które są w Stanach Zjednoczonych, to właśnie pochodzą z Meksyku. Pewnie które... W Stanach Zjednoczonych czy na całym świecie? W Stanach Zjednoczonych właśnie to chyba było. To sobie pomyślcie, jaka to jest skala. Tak sobie właśnie teraz idziemy i Ala mówi, ale mnie komary pogryzły. Ja mówię, mnie nic. Teraz sobie wyobraźcie, jesteście takim komarem. To kogo byście chcieli sobie ugryźć? Mnie czy ją? No chyba logiczne. Ja się wcale nie dziwię, że ją pogryzły. Ale tu podobno jest denga w ogóle, więc trzeba uważać, trzeba się psikać od komarów. Ja nie wiedziałam o tym, że tu jest denga. Zika też jest.
A, coś tam są, ale... No, no trzeba mieć pecha, żeby trafić, ale lepiej się dużego. pryskać. A ile razy się pyskaliśmy? Raz. Kiedy? No, jak przed ćwiczenicą Domi nam dała. No chyba ty, bo ja A nie. ty nie pryskałeś? Ja Nie. pryskałam. Ja się wysikałem 0. Mnie w Cancun tak pogryzły w tym pierwszym hotelu. No, nie za nic. Trafiłem na najlepszą pralnię na świecie, jaką kiedykolwiek wziąłem. Wiadomo, pralki, suszarki to jest normalne, ale patrzcie to. Jak czekacie na pranie, macie hamaczki, ławeczki, tam się możecie piwka napić, jakieś drinki tam są normalnie. No nie. Pralnia, marzenie dla backpackersa po prostu. I tania, bo za pranie i suszenie płacimy 16 zł. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład kartele, tak jak są w Meksyku, to nie działają tylko tak, że tylko się zajmują produkcją tego wszystkiego tutaj w Meksyku i przemycają. Na przykład do Europy też. Bo do Europy oczywiście te narkotyki też lecą. Ale też wysyłają swoich ludzi, którzy produkują wszystko na miejscu. I teraz wam podam przykład. Związany właśnie z Polską. I z Podlasiem. Ostatnio była afera, że złapali 4 Meksykanów w Białej Podlaskiej, na Podlasiu dokładnie, którzy mieli fabrykę metamfetaminy właśnie w jednym z domków. To byli ludzie z kartelu, mieli za 100... Czekajcie, ile oni tego mieli? Tu nawet była afera mocna w telewizji, że mieli za 13 milionów tam towaru, czy ileś? Nie wiem dokładnie ile to tam było, nie chcę teraz gadać głupot, bo ktoś mi to ostatnio wysłał, ale aż po prostu nie do uwierzenia. No i w innych krajach też to tak działa, no. A, jeszcze żeby mi ktoś źle nie zrozumiał, bo to też w sumie warto o tym powiedzieć. Nie jest tak, że tu kartele zaczęły dopiero działać po tym, jak wiecie, jak w Kolumbii, to tam trochę zamieszanie się zrobiło, wiecie, pozamykali tych wszystkich tych i tak dalej. To tam cały czas też działa. A tutaj to już kartele były w latach 30. nawet. Tylko z Meksyku głównie wtedy przemycało się mak i marychę. Tak to wyglądało. Wiecie, to były, później się zaczęły te czasy, gdzie po prostu były duże problemy z heroiną i tak dalej, to właśnie się z Meksyku przemycało. Później dopiero zaczęli mocno wchodzić właśnie na takie narkotyki jak kokaina, metamfetamina i w ostatnich latach mocno, po tym w 2016 roku zamknęli El Chapo, w 2017 dostał ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, no i siedzi cały czas oczywiście w więzieniu i wtedy właśnie też po tym wyszło tak na jaw, że to El Mayo też był takim, wiecie, bossem i właśnie później on i synowie oczywiście El Chapo, jeden syn został zatrzymany właśnie z El Mayo i też chyba już są w Ameryce, z tego co wiem, tego co wyczytałem. No i właśnie ten El Mayo też zaczął właśnie przemycać do Stanów, znaczy nie on, tylko oczywiście ludzie, fentanyl. Zaczęli go tutaj produkować i przemycać. I żebyście też wiedzieli, że fentanyl jest ogólnie stosowany w medycynie już od bardzo, bardzo dawna, bo po jednym filmie, który zrobiłem właśnie z Kanady, mówiłem, że tam ludzie mają problem z fentanylem, o tych ludziach zombie i tak dalej. Jeśli nie widzieliście, to serdecznie zapraszam. Ludzie pytali, skąd oni to mają i tak dalej. Produkcja fentanylu podobno to jest około za tabletkę 1 cent. To sobie wyobraźcie. A tutaj pewnie w Meksyku jeszcze taniej. Patrzcie, jaki hostel tu jest. Ja akurat w tym hostelu się nie zatrzymaliśmy, to jest sieciówka, bo akurat przyszedłem, byłem już podłączony do Wi-Fi, czyli gdzieś już takim przebyłem, ale powiem wam, że ogólnie mega klimacik. 50 zł nocka kosztuje tutaj w takim. Po zdjęciach zauważyłem totalnie fajny klimat, fajnie zrobiony. Także jak ktoś się będzie tu wybierał, będzie szukał hostelu, to myślę, że naprawdę fajne miejsce. Przed 6 rano ktoś zaczął kosić trawę, no jest przekozak. Normalnie wróciły mi wspomnienia o tym, mieszkałem dawno temu kiedyś na wakacjach, na osiedlu i w wakacje tak zaczynali robić. No a my się już zbieramy na autobus i ruszamy do Belize. Autobus akurat mamy takiego farta, że odjeżdża z ulicy, na której mamy hotel. Praktycznie za rogiem. Chyba. Miejmy nadzieję, że tak jest. Dobra, bo coś nie tak było i mówię, kurde, no już jest równo, a autobusu dalej nie ma. Nikogo testy nie ma, żeby odjeżdżać. No ale pani mówi, no chyba tutaj. Jakaś zapytałem jej w kawiarni. Mówi, że tutaj powinien przyjechać na autobus, no to zobaczymy, no trzeba czekać. Może się po prostu spóźni. Ogólnie na sam koniec przydałoby się podsumować ten Meksyk. Byłem już 3 raz i dla mnie Meksyk jest naprawdę niesamowity, także jeśli się zastanawiasz, czy jechać do Meksyku, to myślę, że naprawdę bardzo warto.
dużo pięknych miejsc. Oczywiście my zobaczyliśmy tylko malutki kawałek tego kraju, bo Meksyk jest ogromny. Mam nadzieję, że następnym razem zobaczymy jeszcze coś innego. Może w drugą stronę, albo bardziej górę. Nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. Ogólnie jeśli się wybieracie na wakacje do Meksyku, no to i tak zawsze się jedzie w te rejony, w które my byliśmy. I jeszcze dodatkowo, jak będziecie w Tulum, będziecie się zastanawiali, czy przyjechać do Bacalar, przyjedźcie. Naprawdę bardzo warto. Ja jedynie żałuję to, że na przykład nie możemy zostać jeden dzień dłużej, ale mamy już to tak wszystko ułożone, tak pospinane wszystko na styk, że musimy po prostu już dzisiaj wyjeżdżać. Dzisiaj musimy być już w Belize City. No, ale by się przydało. I ten hostel, który Wam wczoraj pokazałem, jeśli podróżujecie tak backpackers, to też na pewno bardzo fajny, ze względu na to, że no, dużo fajnych młodych ludzi, zabawa, o to też fajnie chodzi. Jak się podróżuje, to jest tak fajnie. Ja pamiętam swoją pierwszą podróż po Azji właśnie, jak typowo podróżowałem po takich najtańszych hotelach. I jakieś kolejne dwie dziewczyny, czyli jesteśmy w dobrym miejscu. No i że wiecie, tak typowo hostele, street foody i tak dalej, to po prostu jak trafiliście do takiego hostelu, w jakim my byliśmy wczoraj, to człowiek był zachwycony, bo zawsze się poznało kogoś, porozmawiało z kimś, słyszało jakieś ciekawe historie ludzi. Właśnie spanie w hostelach ma te plusy, że zawsze się kogoś pozna. Co innego jak śpicie w hotelu, zamykacie się w pokoju i koniec. Możliwości się zamykają razem z Wami. A w hostelach zawsze inaczej. Dzięki wielkie, że oglądaliście Meksyk. Jeśli ktoś z Was nie widział jeszcze jakiegoś odcinku z Meksyku, serdecznie polecam zobaczyć, ponieważ myślę, że każdy odcinek był inny, każdy był wyjątkowy i na pewno warto zobaczyć. A ja zapraszam Was na kolejne kraje, czyli będzie to Belize, Guatemala, Salwador. Z Salwadoru lecimy na rejs, który też będzie oczywiście w Karaibach, największym statkiem wycieczkowym na świecie, czyli Icon of the Sea. Wracamy do Salwadoru i później jeszcze gdzieś tam polecimy i skończymy dokładnie w Wenezueli, a później zaczynamy wyprawę z Pawłem. Ala musi wrócić do Tajlandii, ja biorę Pawła i zaczynamy dalszą część podróży. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żebyście byli na bieżąco i zostawcie lajka, komentarz. Pozdro.